W dzisiejszym odcinku zabiorę Was do miejscowości Houm Souk, serca tunezyjskiej Dżerby. Odwiedzimy zabytkową twierdzę położoną tuż nad brzegiem morza, a później przespacerujemy się klimatyczną Starówką i tradycyjnymi sukami, gdzie wciąż czuć prawdziwy arabski klimat. Zaczynamy! Witajcie w kolejnej serii na kanale Wakacje z Plecakiem. Tym razem jesteśmy w Tunezji na wyspie Dżerba. Tu akurat mamy fajną mapę Dżerby, którą możecie zobaczyć. Hotel, w którym będę nocował, jest mniej więcej w tej części wyspy. To jest część taka hotelowa. A w tym momencie jesteśmy w miasteczku Houm Souk. Tu możemy przejść dalej. Jest mapa właśnie tego miasteczka. Przejdziemy się zobaczyć centrum miasta, gdzie są suki, czyli takie targowiska tutejsze, arabskie, i spróbuję Wam jak najwięcej pokazać. Właśnie dotarliśmy do takiej twierdzy, która jest jednym z takich bardziej znanych zabytków w tej miejscowości. No niestety jest godzina 15, twierdza powinna być teoretycznie otwarta, ale jest zamknięta, więc obejdziemy ją dookoła i zobaczymy przynajmniej mury z zewnątrz. Także chodźcie, zobaczymy. Z tej strony najlepiej widać, jak solidnie zaprojektowano fortyfikację. Każdy mur i bastion miał chronić wyspę przed zagrożeniem z morza. Dziś to spokojne miejsce spacerów, ale wystarczy spojrzeć na zardzewiałe armaty pod ścianą, by przypomnieć sobie, że historia bywała tu naprawdę burzliwa. Niestety trochę zimno jest, mamy grudzień. Podobno normalnie o tej porze roku jest nieco cieplej, ale mam pecha, bo jakiś niż z nad Algierii przyszedł i jest strasznie zimno jak na tą porę roku, bo mamy 16 stopni raptem. Także tak wygląda droga, którą się idzie do centrum miasteczka Houm Souk od tej twierdzy. No, klimaty po drodze to takie niezbyt turystyczne tutaj. Wygląda to dosyć tak na dosyć zaniedbane wszystko. Leżą daktyle na ulicy, spadają prosto z palmy. Musiałem zrezygnować z mojego kapelusza na rzecz kaptura. Już dotarłem do centrum. Jestem tu niedaleko Medyny i tu trochę zaczyna się robić ładniej. Różne ciekawe rzeczy i trochę ładniejsze lokale. Jest też meczet. Medyna w Houm Souk przez wieki była centrum handlu na Dżerbie. To tutaj spotykali się kupcy z Afryki, Europy i Bliskiego Wschodu. Fajne, klimatyczne miejsce. Ciekawe uliczki i różne murale. O tej porze roku jest naprawdę pusto tutaj. Niewielu jest turystów, ale to ze względu na pogodę. Pewnie w styczniu będzie trochę więcej niż w grudniu. W styczniu zaczyna się robić cieplej.
Tutaj jakaś fajna kawiarenka na dywanach. Bardzo dużo tu różnych zakładów rękodzieła, jakieś krawieckie, obuwnicze. Tu jaka fajna, klimatyczna brama i za bramą też jakieś wyroby. Chociaż te buty to wyglądają na jakieś takie stare niektóre. Może to taki tutejszy lumpeks. Tu ładne wyroby z kamienia. Tam widać, że pan też je wykonuje na miejscu. Wszędzie dużo też sklepów z ceramiką, która jest dosyć popularna tutaj, bo wyrabiają ją na wyspie. Do dziś w Medynie czuć klimat dawnych suków. Wąskie uliczki pełne są kolorowych straganów, a w powietrzu unoszą się zapachy cynamonu, goździków i innych przypraw. Jest też kantor wymiany walut. Chociaż podobno to nie ma znaczenia, gdzie się wymienia pieniądze, czy w kantorze, czy w hotelowej recepcji, bo teoretycznie powinien być kurs wyrównany w całym kraju. Także jedna cena we wszystkich wymianach. Mural z flamingiem. Jest to taki zwierzak, który występuje tu na tej wyspie. Może uda nam się go zobaczyć. W sklepach z pamiątkami Medyny znajdziesz wszystko. Od wyrobów ceramicznych, przez kolorowe tkaniny, lampy, drobne dekoracje i magnesy, aż po lokalne skórzane pantofle. Spacerując między półkami można poczuć prawdziwy klimat tunezyjskiego suku, gdzie każdy detal przyciąga wzrok. Suk couvert, czyli pod dachem, zakryty. Trzeba iść zobaczyć. Wszędzie w zasadzie podobne rzeczy sprzedają, ale same uliczki są urokliwe, więc warto się tu pokręcić. Mega pusto tu jest, też już w sumie za godzinę zamykają, ale zobaczcie, tu jest fryzjer. Fryzjer otwarty jeszcze o tej porze, no tak to już wszystko powoli zamykają. Tu mamy jakiś mały cmentarzyk. Ciekawe, bo można zobaczyć, jak w zupełnie inny sposób wyglądają nagrobki w kraju arabskim. W następnym odcinku wybierzemy się do Dżerba Explore Park,
Wyjątkowego miejsca, gdzie największą atrakcją jest farma krokodyli z setkami imponujących gadów. Będę miał nawet okazję potrzymać jednego małego krokodyla na rękach. Zobaczymy też inne zwierzęta w parku, jak żółwie czy iguany. Na koniec odwiedzimy pobliskie muzeum, które kryje bogate zbiory kultury i sztuki regionu. Idealne uzupełnienie całej wyprawy. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.